Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam Was serdecznie. Dzisiaj w innej opcji. Nie mam na sobie czapki, nie mam na sobie okularów. A dlaczego? A dlatego, że postanowiliśmy, że zostajemy w gościnie jeszcze jeden dzień, bo na dworze jest źle. Na dworze pada i nie chce nam się iść w taką pogodę. Poza tym damy nogom jeszcze troszkę odpocząć i chciałem Wam coś teraz pokazać. Zapraszam na odcinek. Takie oto śniadanie dzisiaj przygotowano. Przygotował je oczywiście gospodarz. My mamy z gospodarzem wersję mięsną, a Natalia tutaj ma wersję wege. I do tego jakaś tajemnicza herbata wjechała. A ja mam kawę. Dziękujemy, panie gospodarzu. Wygląda pięknie. Przetłumaczę, wstawię napis, czyli nie ma za co. Pogoda dzisiaj nie jest jakaś super atrakcyjna, ale wybieramy się na delikatne zwiedzanie Lipska właśnie tutaj z Lesławem. Wsiadamy za chwilę do samochodu i jedziemy obejrzeć najwyższą budowlę w sumie w Lipsku. Będzie to pomnik. Zabieramy Was z nami. Zapraszamy. Wczoraj nie zdążyłem nagrać pojazdu, którym się przemieszczamy, a jest to zielona, taka limonkowa Skoda Fabia. Pięknie, ale się wsiadło mięciutko miodzia. To witamy w Lipsku pod najwyższą budowlą pomnikową w Europie. Idziemy zakupić bilety i podobno bilety kosztują dychu i można wleźć na samą górę. A ten pomnik jest właśnie symbolem największej tutaj bitwy. 1813 rok i chodzi o Napoleona. Także wbijamy się tam, włazimy. No ja nie wziąłem dzisiaj drona ze sobą, no bo jest pogoda taka jaka jest w sumie i nie byłoby to fajnie z powietrza widać, ale z góry jestem ciekawy widoku miasta Lipska. Jestem ciekawy, ile czasu tam zejdzie, żeby się wdrapać tymi schodami. Chcę zrobić takie doświadczenie i zobaczyć, czy mnie wpuszczą na legitymację reporterską. Zobaczymy, czy trik zadziała. Ziomeczki, już Wam mówię, czy misja zakończyła się sukcesem. Tutaj spod miejsca, którego stoję, wygląda to że to jest coraz to większe, a misja zakończona sukcesem. Jest oto bilet, proszę Państwa, nie zapłaciłem nic, czyli legitymacja prasowa działa. Uprawnia mnie do wstępu do różnych miejsc, a tu jest, proszę bardzo, ekipa moja pomocników na dzisiaj. Będziemy cię nosić. No nie, no gdzie tam będziecie mnie nosić? W lektyce, nie? Czyli na tym bilecie weszliśmy wszyscy. 3 dyszki w kieszeni. A jesteśmy w muzeum. Co moją uwagę od razu tutaj przykuwa, to są ubrania. Ale to jest najbardziej ciekawe. Ty, no i ziomek to musiał z rana wszystko zapinać. To ja bym zdążył zgłodnieć. Do tego momentu, jakbym ubrał to, po śniadaniu to już bym głodny był. I bym w taką trąbkę grał, żeby przynieśli więcej jeść. Ale to jest czadowe. Zobaczcie na to. Ty, fajne, naprawdę fajne to jest. A tu chyba czapka samego Napoleona by była. Nie no, żartuję. Ale to jest z 1813 roku. A to wygląda jak czapka kolejarza. To jest coś dla mnie. Na tym bym oczywiście zagrał sobie z chęcią. Ciekawe, jaki to dźwięk wydaje. Dosyć sporo broni tutaj też jest, tak dodatkowo. Zobaczcie, mamy tutaj jakieś 2 miecze. Ale z takich sprzętów bym sobie postrzelał. Przypomina mi się teraz sytuacja z Omanu, jak nam ziomek pokazywał skarby rodzinne i tam też miał wiele różnych rzeczy, właśnie noże, jakieś pistolety miał takie rodzinne, stare, prawdopodobnie z 1800 i 900 roku. No i do tego dodatkowo miał ten kubek z Czech, co moja mama ma, taki sam, ta porcelana. To co, idziemy dalej? To dla Ciebie, kochanie, patrz jaki kapelusz. Chcesz taki? I już panterki były w modzie. No. O, tu też to chyba wygląda fajnie, się prezentuje.
Co to jakaś taka jedna z wiosek z tamtych lat, jak to wszystko wyglądało. Charakterystyczne domki właśnie. Takie budowle, jak ostatnio dziś mijałem. Oblężenie na to wychodzi. Gdzie tutaj są jakieś opisy ciekawe. Tu jest coś po angielsku. Aha, rusko-pruskie jednostki atakują wioskę 18 października 1813 roku. Aha, i tu był też Napoleon. Napoleon okupował tą wiochę z ilością 8000 żołnierzy. A tu siedzą i oglądają film jakiś. Ale muzyka dramatyczna. Jesteśmy w głównej sali. Są tu pokazani żołnierze, którzy tak stoją i każdy ma taką minę. Co tu zrobić? A patrzcie to w ogóle na górę. Ale to jest czad. Jak tam jest wysoko i teraz niech ktoś tam idzie żarówkę wymienić. I ciekawe, czy jest energooszczędna, czy jest setka wkręcona. A głównym przewodnikiem tutaj jest właśnie oto ten człowiek z przodu, Lesław. Był już tu niejednokrotnie i zna powiedzmy tą kryptę lepiej niż zakamarki własnego domu i kuchni, w której jest mistrzem. Podjęliśmy decyzję, to znaczy ja podjąłem taką decyzję, że idę schodami, bo Lesław mówi, nie chcesz iść schodami, uwierz mi, nie chcesz, a ja mówię właśnie, że chcę, ja lubię takie wyzwania i pytam się Natalii, czy też idzie, a Natalia mówi, no jak ty idziesz, to ja też idę i zobaczymy, czy te schody nas zmęczą. Jestem ciekawy, ile ich tutaj jest. Czy tu jest napisane? Nie jest. To idziemy, a jest. 364 schody. Chodziliśmy więcej w Tajlandii, także damy radę. Nie oszukuj tak. Natalia mówi, ja się cofam, idę do windy, a później mówi, że żartuje. Nie wolno mnie tak zostawiać samego na tych schodach. Jak się podjęło wyzwania, to trzeba iść. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, a tak to wygląda z góry. Z tego takiego balkonu w połowie drogi. I tutaj jeszcze, a w sumie nie pokażę wam widoku na miasto. Pokażę wam widok na miasto z momentu, jak będziemy na samej górze. To idziemy na górę, bo zostało jedyne 214 stopni. Coś takiego było. No 214. Tarasik numer 1 widokowy. Idziemy w koło. Mówi Lesław, a że wylazłem z przodu, to już pójdę ja pierwszy. No ale fajny widok. Tam jeszcze budują jakiś wieżowiec. Jestem ciekawy, czy będzie wyższy niż to. Nie będzie? Przewodnik mówi, że nie będzie. A przewodnikowi trzeba wierzyć na słowo. Kochanie, jadą po ciebie. Słyszę na dole jakąś policję czy coś takiego. Coś musiała zrobić Natalia. No właśnie. Spore miasto rozległe. No jeszcze ciekawi mnie ten oto tutaj narożnik. Może będzie widać stąd Szprotawę. A może Poznań czy Kobylnicę. Tak. Może Gdańsk albo Szczecin. I światła Sosnowca. Potrafi być zabawna. A jak? Nawet lepsze żarty czasami ma niż moje. A to co jest? Jakaś wieża telewizyjna czy To radiowa? Berlin. A tak, to Berlin, faktycznie. Widoczność dzisiaj mam bardzo dobrą. Bardzo dobra widoczność jest. Jestem zaskoczony, bo wcześniej te deszcze sprowadziły mnie do tego, że dzisiaj nam nic się nie powiedzie. A zostajemy cały dzień dzisiaj w Lipsku. I co? I mamy piękne zwiedzanie. A jak? Trzeba podziękować temu panu. Dobra, to co? Nie, tu jest winda. Źle. Taka trochę twierdza jest z tego. Jest bardzo fajny trawnik z tyłu. Tu można jakąś imprezę zrobić. Na Facebooku napiszemy ogłoszenie. No,
że robimy grilla przy pomniku. W sumie fajnie powiedziane, bo mówię, że w większości różnych krajów by były tutaj zainstalowane siatki, żeby komuś się nie wypadło, nie? A Lesław mówi, no ważne, żeby ktoś nie spadł tam na główny dziedziniec, bo kto by to potem sprzątał? Co tak sapiesz? Dotknij siatki, nie jest pod prądem. Zaufaj mi. Lesław już ma pierwsze objawy. Nie są to czasy roku 39-45, że coś było podłączone pod wysokie napięcie. Idziemy dalej. Są też i światła, jest czerwone, że nie można iść do góry i trzeba czekać na zielone, bo ludzie schodzą, a zostało tylko 50 schodków. Jesteśmy na górze i drzwi się otwierają do siebie, bardzo pomysłowe. Trzeba się cofnąć. No i jesteśmy na szczycie. Aż sobie czapkę przytrzymam, bo mam tylko jedną. Bardzo fajnie. Pierwszy wysoki budynek, pierwsza wysoka budowla podczas naszej podróży. Spoko, naprawdę. Zbliżamy się na szczyt naszych możliwości. Dzisiaj. Ogólnie to nie. Ale tam leje. I w tamtą stronę nie chciałbym iść jutro. A jutro musimy iść dalej. Ten Napoleon to faktycznie taki kurdupel był. Nawet biurko było większe od niego. A to jest jego biurko. I tutaj jest na to dowód. Nie będę tego wszystkiego czytał, bo mi się nie chce. Ale fajne biureczko do pracy. Tam coś do jedzenia zawsze można sobie schować. Tutaj coś do picia w szafkach, taka ala lodówka. O, ktoś miał łeb, kto zrobił to biurko. Przewodnik Lesław tutaj mówi, że pierwszym razem, tak? To był pierwszy raz? Tak. Godzinę czasu szukał tego środkowego tutaj poziomu, bo był w środku i nie wiedział, jak tu ma trafić. A tu trzeba było wyjść na zewnątrz i jest się na miejscu. Także no też jestem taki. Tego nie mówić, wyszedłbym na trochę inteligentniejszego niż jestem. Ale dzięki, że zdradziłeś mnie. Wszyscy są? Mi też tak się dzieje, powiem szczerze. Halo? Ja? Gościu mnie tutaj pyta o bilet. No powiem szczerze, że te ziomeczki tutaj są lepsi niż ci rycerze na dole, bo są konkretni, naprawdę. Macie porównanie, ci na dole, takie muchołapy, a te konkrety tutaj, nie? A tak przy okazji, ja też bardzo często się gubię i nie trafiam do miejsc, gdzie powinienem, także nie jesteś sam, panie. Ja jestem też z tego znany. A jestem z tego znany też, że trafiam w miejsca, w które nie powinienem w ogóle trafić i są często otwarte. Ha! Jestem z siebie naprawdę dumny, jestem w ogóle dumny z nas wszystkich, że dzisiaj ruszyliśmy dupsko z domu, co? Awe my! Tak! Jestem dumny, że ruszyliśmy dupsko z domu, a najbardziej jestem dumny z tego, że udało mi się wejść na górę i zejść po wszystkich schodach. Razem 728 stopni dzisiaj pokonałem. Także zajebiście. Dawno nie chodziłem po schodach, chyba ostatni raz gdzieś tam jak byliśmy w Indonezji, ale tam było znacznie więcej schodów. Także teraz to ja jestem wytrenowany i już sapię w porównaniu z dniami, miesiącami, kiedy tam chodziłem o tyle o. Zmiany, proszę Państwa, chudnę, niknę w oczach. No zobacz, tutaj pod tym drzewem, widokiem na pomnik. No słuchajcie, wkroczyliśmy sobie w taki parkocmentarz w okolicy tego pomnika lipskiego. No ja wiem, nie powinienem się śmiać, no to są to groby w ogóle, ale Natalia mówi, że jeszcze mają dużo wolnych miejsc tutaj. Jesteśmy w centrum właśnie Lipska i faktycznie, jak tu powiedział właśnie Lesław, jest delikatny rozpiździel architektoniczny. O, zobaczcie, stacja MDA niemiecka. Ale fontanna, jak dla mnie tutaj, największe wrażenie robi właśnie w centrum. To mi się bardzo podoba. Podejdę sobie jeszcze bliżej. No to jest naprawdę coś pięknego. To mnie tutaj urzekło. Idziemy na pizzę.
Ciekawa sprawa w ogóle. Uniwersytet Lipski zrobiony z resztek kościoła. Taka po prostu dobudówka. Zgłodnieliśmy i wybraliśmy się właśnie na pizzę z polecenia. I oto pierwsza pizza contadina zamówiona przez Lesława. Wygląda naprawdę bardzo dobrze, ale mamy jeszcze... Tak, ale taką chciałeś. Zamawiamy jeszcze, ogólnie zamówiliśmy jeszcze dwie i idą właśnie. Für mich? Danke. I to jest pizza pancetta dla mnie, a to jest pizza, której nazwy zapomniałem, wegetariańska dla Natalii. Pizza jest naprawdę spoko, jest bardzo dobrze wypieczona, mało składników i właśnie o to chodzi, ziomeczki, że składniki dobrej jakości bronią się same i dlatego pizza jest pyszna. Niedużo sosu, poprosiliśmy o oliwę, dostaliśmy oliwę z chili, z czosnkiem i zwykłą. Każda pizza z osobna jest bardzo dobra. Dziękujemy mega za polecenie miejscówki. To jest dopiero Hogwart, proszę Państwa. Nowy, tak zwany nowy ratusz w Lipsku. Ale robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Jaka to jest ogromna budowla w ogóle. A to co? Piaggio, Piaggio. Ratusia. Przyszliśmy na główny. Przyszliśmy na, tak. Główny dworzec. Przyszliśmy na główny dworzec właśnie w Lipsku i oglądamy starodawne tutaj blaszaki z powrotu do przyszłości. A wejdziemy tam? Nie. Dlaczego? Znaczy możemy wejść generalnie, jak masz wielką ochotę, to szybko biegamy. Ale nie wejdziemy, bo ten łańcuch wisi, widzę. Łańcuch i kłódka, no. A i kłódka, no faktycznie. Kłódkę. To ja przegryzę łańcuch? Łańcuch mogę ci zdjąć. Kłódką może być gorzej. No to nie. Ale łańcucha się nie pozbędziemy. Dobra. A tu jest właśnie, to ma taki fajny tył na wungiel. Od razu. Achtung! To jest taki znaczek, co lubię, no. I ten też, taka ryba trochę z tego jest. Pociągu tutaj. I co, ten na końcu to już jest też jakiś zabytkowy chyba, nie? Cały ten peron. Ale wiesz co, tak powiem Ci szczerze, na przykład mnie zawsze interesowały podróże pociągami takimi starymi. Starego typu, gdzie są jeszcze, wiesz, pokoje takie, Oriental Express, no dokładnie, coś takiego i trzeba kiedyś to będzie zrobić. I myślę, że takim właśnie pociągiem bym się bujnął, ale gdzieś właśnie w Japonii. Bo mają fajne takie trasy tam też kolejowe, takimi pociągami, tam już masz swój pokój, masz, wiesz, łóżeczko i sobie jedziesz kilka dni i podziwiasz, nie? Jest sporo takich pociągów. Taki pociąg w stylu Trabant chyba to też jest trochę. Taki kwadraciak. Jest jakiś rocznik? No i co? To było w latach 90. niby używane, czy wcześniej? Wygląda na jakieś wcześniejsze lata. Ale tu jest pewnie zamknięte na klucz. No tak, tu jest zakluczone też dobrze. Nawet zaspawane. To co to za, powiedzmy, muzeum takich pociągów, jak nie można zajrzeć do środka? Tam są najciekawsze rzeczy w sumie. Tak, martwi maszyniści. Tak. Stary elektryk. One wszystkie takie trzy są same w sumie, nie? Ta ma trochę dłuższy ryj, No ta ma dłuższy ryj tutaj, no to się zgadza. a ta ma jedno kółko bardziej. No i co tam jest chyba ostatni, nie? Deutsche Reichsbahn. Ale zobaczcie sobie w ogóle, jak te pociągi, one są masywnie wykonane. To widać, że to jest masa, nie? A jakbym sobie porównał do tego taki pociąg, co stoi tam, taki typu zgniot, no to nie ma w ogóle to porównania, nie? To tak jakby wziął... O, może nie najlepszy przykład, akurat w drewno jakieś walnąłem. O, porządny plastik. Ale tu jedzie ten taki jeszcze większy plastik, nie?
To ten strefa zgniotu to ma na końcu chyba. Ogólnie bardzo ładny dworzec w Lipsku i tak pomyśleliśmy, że w sumie kiedyś przyjedziemy sobie tutaj na dłużej tak konkretnie ten Lipsk pozwiedzać, no bo z jednej strony jak my tak przemykamy się tylko tymi miastami, to nie zawsze mamy czas, żeby to wszystko pokazać, bo jak się przychodzi wieczorem, to nie ma tego czasu, żeby wyskoczyć gdzieś i móc coś zobaczyć, nie? A dzisiaj, że mieliśmy chwilę i nasz gospodarz był tak łaskawy, żeby nas tutaj zabrać, oprowadzić, także dzisiaj kawałek zobaczyliśmy, połaziliśmy sobie po mieście, zjedliśmy coś dobrego. Fajny, naprawdę fajny dzień spędzony w Lipsku. Jest tu jakiś cwaniak. Patrzcie jak zapierdziela. To w sumie jest najszybciej ruszający głową gołąb. A tak się oto prezentuje tutaj dworzec jeszcze z innej mańki. Spory jest. Bardzo mi przypomina ogólnie ten dworzec tutaj w Lipsku. Bardzo mi przypomina dworzec w Nowym Jorku. Jeszcze chciałem, żebyście zobaczyli sobie tutaj, jak wygląda. Przejdziemy tylko przez te drzwi i dojdziemy na schody. I zobaczcie na tą halę. Bardzo ładny i naprawdę, tak jak mówiłem, musimy konkretnie Lipsk kiedyś zwiedzić. Także powtórzymy tutaj nasze przybycie któregoś pięknego dnia. Ale bym się wypierdzielił. I jak Lesław będzie miał czas, to nas tutaj bardziej oprowadzi. Takie pytanie mam do Was. Przepraszam bardzo. 2 kaczki. Wam się nie porąbało coś? No właśnie, do jeziora. Kochani, to by było dzisiaj na tyle. Jesteśmy z powrotem na bazie. Czas pakować graty, składać filmy. I jutro wybieramy się w dalszą drogę właśnie tutaj z Lipska. Lecimy do miejscowości Klein-Libnau czy coś takiego. 17 km stąd z Lipska mamy właśnie do następnej miejscówki. Mam nadzieję, że się Lipsk w takim wykonaniu podobał. Drona dzisiaj nie miałem ze sobą, no bo nie wiedziałem, że tak w sumie się pogoda rozwinie aż fajnie do przodu. Dlatego nie miałem go i nie było ujęć z powietrza. Ale ujęcia z powietrza może jeszcze uda się jakieś ujęcie zrobić jutro. Zobaczymy, bo z rana i tak wybieramy się do centrum, skąd będziemy ruszać dalej. W centrum skończyliśmy na piechotę i z centrum idziemy dalej. Także jakby była fajna pogoda rano, to może drona się uda odpalić i fajnie Wam coś też pokazać, ten Lipsk z powietrza. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczyska. Ciao!